Dzień dobry, kolejny dzień i startujemy do roboty. Dzisiaj jest dużo rzeczy do zrobienia, słuchajcie. Mamy te betony do wywiezienia. Chcę już zrobić porządek, więc 20 muszę wywieźć na jedną działkę. Reszta, która mi zostanie, na drugą działkę. I tyle. Muszę wziąć też ze sobą, już przygotowałem sobie, wymieniłem paliwo na ten... Smarowałem tymi olejami, wszystko po prostu dolałem, przelałem, wiecie, przygotowałem, bo muszę takie krzaki jeszcze powycinać na działce, dojazd trzeba zrobić. No i co? No to betony w dłoń i śmigamy. No i okej. Weszło na dobrą sprawę 8. Weszłoby 16, jakbym drugie do góry położył, ale nie chcę za bardzo obciążać, bo i tak usiadł, a problem jest tego typu, że tam do tego lasu to się nie jedzie po prostym, tylko to jest droga leśna, taka wiecie, nie? Tam samochód podskakuje, jeszcze takie korzenie grube z ziemi wystają, także lepiej nie ryzykować. Biorę sobie piłę, naciągnięta, naostrzona, wszystko gotowe. Jadę najpierw na jedną pasiekę betony zawieźć, a potem na drugą. Pracować ciężko. Tylko najgorsze jest to, że w aplikacji, w telefonie na dzisiaj, słuchajcie, zapowiadają deszcze. O, zmieniła się prognoza. Czyli nie jest źle, słuchajcie, zmieniła się prognoza. Wczoraj jak patrzyłem na prognozę, to było sobota deszcz. Teraz jest sobota pochmurnie tylko, a w poniedziałek deszcz. No to luz, to widzicie. To luz, bo jak wczoraj patrzyłem i miało padać, zresztą zapowiadali, że będzie padało, to trochę byłem niezadowolony, bo wiecie, z jednej strony chciałbym w końcu zrobić porządek z tymi betonami, tu pod sklepem no 2 palety by mi odeszły, więc więcej miejsca by się zrobiło. Z drugiej strony no, wolałbym, żeby padał deszcz. Znaczy nie dlatego, że nie chcę pracować, nie chcę robić, tylko na tej działce tam mamy wysianą tą facelię, tą grykę. Tego łubinu to chyba nie będzie, bo on akurat smakuje chyba zającą, czy tam sarną, bo wpieprzają tylko łubin, więc z tego chyba nic nie będzie, ale wolałbym, żeby popadało, żeby pszczółki miały papły jakieś fajne, nie? A jak na razie nic się nie zapowiada, słoneczko piękne wyszło, czyli są takie ciemne chmury, dostałem nawet ostrzeżenie, mam tam na Facebooku taki fanpage Łowcy Burz Świętokrzyskie bodajże, oglądam tam chłopaków i zapowiadali, że po południu z kolei będzie. Gdyby po południu popadało, to by było super fajnie, bo ja zdążę wszystko zrobić teraz. Miałem jeszcze po matki jechać dzisiaj, ale dostałem od Kamila info, że niestety nic się nie wygryzło i matek nie ma, przełożymy to na jutro, więc jutro po matki. No a dzisiaj właśnie na spokojnie będę mógł sobie te betony poprzewozić, te krzaki powycinać, wszystko mam nadzieję, że zdążę. Chcę jeszcze zerknąć pod daszki, o czym innym myślę, a co innego mówię i takie problemy. Nad przegonki oczywiście. Na przyczepę chcę wejść, zobaczyć jak to tam wygląda, czy te pszczoły zeszły. W komentarzach pisaliście mi, że trzeba dać pusty korpus pod spód. Kurczę, nie pomyślałem o tym, żeby wcześniej tak zrobić, więc jeżeli teraz się nie sprawdzi sytuacja taka, że będzie dużo pszczół w tych nadstawkach, to następnym razem spróbuję. Tylko że mi się wydawało, wiecie, bo tam jakby te, co są na przyczepie, to mają gniazdo na 2 dużych wielkopolskich gniazdowych, 26 cm, nie? Są 2 gniazda, duże, 26, przegonka i 2 trzynastki. No to wydawało mi się, że no, wiecie, 2 razy 26 czy 20 ramek gniazdowych to jest dużo miejsca, będą miały gdzie schodzić. Ale być może właśnie rzeczywiście to jest pewne rozwiązanie, bo jakby dać pod spód, pod przegonkę węzę na przykład, tak, no to pszczoły się zaczną tam zajmować właśnie budowaniem węzy, pójdą sobie tam, trochę z gniazda przejdzie, trochę z tych przegonek zejdzie jakby w dół i będzie tam sobie właśnie budowało, coś tam robiło, więc jest to do rozważenia. Jak teraz się nie sprawdzi, zobaczymy ile mi zejdzie z tymi betonami i z tym wycinaniem krzaków, bo jak będę miał czas i nie będę padał na ryj, bo te betony są strasznie ciężkie, strasznie to jest ciężkie. Kurde, powiem wam, że no człowiek już stary jest. Jak był młody, to dźwigał, targał i powiem wam, że bardzo się cieszę, że kupiłem tę przyczepę do przewozu. W ogóle to miałem zrobić odcinek o tej przyczepie. Zapomniałem, ale może właśnie w tym roku coś zrobię. Pokażę wam, chociaż teraz ule na niej stoją, to za bardzo nie będzie można pokazać, ale być może właśnie odcinek o tej przyczepie jeszcze zrobię, bo się ludzie pytają właśnie o tę przyczepę.
I powiem wam, że jestem bardzo z niej zadowolony. Ule zapakowane, spinasz pasami, wywozisz, zostawiasz, nie trzeba nic dźwigać na, wiecie, na ten, bo odkładówki zwoziłem, bo miałem odkłady wywiezione też na rzepak, żeby sobie tam trochę spokojnie dochodziły do siły, bo wiecie, jak jest dobre papło, jak jest pożytek w okolicy, to odkłady, ciasto, czy tam polewanie syropu, wiecie, nie? Syrop to trzeba po prostu by co drugi dzień łazić, polewać. Ciasto nie daje takiego rozpędu. One ciasto traktują jako taki zapas, jak ramkę po prostu w ulu, że mają zapas, tak? Ale nie ma tam złudzenia pożytku. Ja w ogóle widzę, że to ciasto nie pędzi jakby do rozwoju. Wiosną jak damy rodzinom ciasto, no to jakoś tak, ale odkłady, one to jedzą, ale widzę różnicę pomiędzy odkładami, na przykład do których polałem syrop cukrowy taki 1:1, albo odkładami, które są wywiezione na pożytek, a właśnie takimi, które leży ciasto a będą się tam jadły, nie? To nie jest to samo. Więc miałem wywiezione odkłady też na rzepak, żeby sobie dochodziły do siły. I no na dobrą sprawę 12, bo mam jakby tę przyczepę na 6. Mam takie tam specjalne właśnie, z jednej strony, kurde, no nie wiem, bo już teraz zaczynam gadać o przyczepie, a może to zostawmy właśnie na odcinek o przyczepie, będę o takich szczegółach mówił. Natomiast w skrócie tylko mam tam takie poprzeczki po prostu przyspawane, bo ich nie było. Była taka jakby z tego, nie, z kątownika długa szyna i ja sobie mechanik mój samochodowy zrobił takie jakby wstawki metalowe, że jak tam postawię dennicę, to ona się nie przesuwa na boki. To jest po to, żeby sobie tam spokojnie jechać i nie martwić się, że coś mi się tam, wiecie, rozepnie, zsunie i tak dalej i ten, nie? I jeden jest jakby minus, że odkładówki 6-ramkowe są szersze niż połowa ula, nie? Bo to jest odkładówka 6-ramkowa. Jakby była 5 albo 4, to 2 odkładówki robiłyby 1 ul, nie? W obrysie. A niestety nie robią. I jak ja mam to przyspawane TT, to odkładówek zmieszczę też tylko 6, bo 2 obok siebie nie zmieszczę, bo mi te właśnie takie metalowe te przeszkadzają. Więc wywiozłem 12, bo sobie spiętrowałem. Burnat ma bardzo fajną opcję na te odkładówki, że ma takie przytłoczenia w daszku, że dennica tej, co idzie na górę, haczy się o TT, nie? Są u nich też płaskie daszki. Część mam z płaskimi daszkami, więc muszę zawsze pamiętać, żeby z tymi tłoczonymi wziąć 6 i ewentualnie 6 z tymi płaskimi na górę, nie? I braliśmy po 2 odkładówki, tak piętrowaliśmy, potem spinaliśmy to pasem, bez problemu, słuchajcie. I nawet jak te odkładówki to nosiłem, niby 6 ramek, nie? Ale kurde, troszkę się zmęczyłem. Już wiecie, stary jestem, zresztą po tej operacji bypassów to, wiecie, no przecięty ten mostek, niby to się zregenerowało, ale to już nie jest to, co było kiedyś. Kiedyś to się szarpało te ule, słuchajcie, drewniane, warszawskie, poszerzone, 10-ramkowe od Tumidejewicza, klepkowe, z nadstawką dźwigałem, tak? Jak żeśmy kiedyś wywozili na rzepach. To teraz to bym tego ula nie dźwignął raczej. Nie dałoby chyba rady. Dobra, bo się rozgaduję, gadam o przyczepce, o tych szczegółach, a to właśnie może zostawmy na odcinek taki o przyczepie. Jak macie jakieś pytania o tę przyczepę, jeżeli ją tam widzieliście gdzieś w poprzednich pszczelich vlogach, to pytajcie oczywiście w komentarzu, to jak będę robił po prostu odcinek, to od razu będę wiedział, co was interesuje i o czym ewentualnie opowiedzieć. A ja śmigam betony zawieźć na jedną pasiekę, a potem jadę na drugą. 8 betonów zładowanych. A jeszcze 12 trzeba przywieźć. Wiaterek się taki zerwał. Chłodny, zimny, fajny. Być może coś z tego będzie i przywieje jakąś wodę. Powiem wam, że ja tutaj tego lasu, tej działki to w ogóle nie rozumiem. Zobaczcie, jak to wygląda, nie? Łyso. Tu jest taki piach, w ogóle piach, nie? Nic tu nie chce rosnąć. Na pasiece tej drugiej, co mamy pod lasem, bo ta jest, jakby można powiedzieć, w lesie, chociaż to są akurat działki rolne, które zarosły. Ale no, jest jakby w lesie, w środku, tak? Bo ja muszę od drogi 800 metrów muszę tutaj jechać, więc środek lasu można powiedzieć. Drugą, którą mamy pod lasem, tam widzieliście, nie? Było koszone już i teraz trzeba by już drugi raz lecieć kosić. Tu nic nie chce rosnąć w ogóle. A zobaczcie, na przykład dąb, pięknie tu rośnie, jakie to są piękne okazy. Ja wam już kiedyś mówiłem, że ten las wygląda trochę jakby obumierał, bo jest bardzo dużo porostów na drzewach, takich właśnie zielonych, brzydkich, a jak gdzieś tam w jakimś programie telewizyjnym widziałem, że te porosty to jest taka oznaka właśnie, że drzewa czy krzewy nie mają przyrostów, tak? Tak kora, te gałęzie się po prostu, może wejdę do samochodu, bo wieje wiatr, a ja nie mam tego detkata takiego i będzie szumiało w mikrofonie.
Więc gdzieś tam właśnie oglądałem, że te porosty to jest taki znak, że roślina nie ma przyrostów, czyli jakby nie rozszerza się, nie wydłuża się, stoi w miejscu, czyli nie rośnie, nie? Dlatego te porosty sobie tak właśnie, bo normalnie to ponoć właśnie jak roślina, gałąź się rozszerza, czy pogrubia się, to ona strąca tego porosta, nie? Ja wam kiedyś mówiłem, że ten las tutaj to jest cały taki porośnięty. Jak się tutaj przejdziecie, tak jakbyście się przeszli, może wam kiedyś pokażę. Po prostu są takie miejsca, że tych porostów na wszystkich drzewach są. I ten las takie właśnie wrażenie czasami sprawia, jakby, że miałby zaraz wymrzeć. Jest dużo takich suchych drzew. Nikt tego tu nie ścina, nikt tego tu nie sprząta w ogóle, nie? Leży to. Ale te dęby mi takie zastanawiające. Kurde, i tak nie wiem, bo ja szczerze powiedziawszy na roślinach, drzewach, sadzeniu i tak dalej to się słabo znam, ale wiem, że oglądają mnie specjaliści, tacy, którzy się troszkę znają, to powiedzcie mi na przykład, czy jest szansa, że w takim terenie, gdzie właśnie trawa nie rośnie i by się wydawało, że po prostu wiecie, no że sucho, kurde, piasek i kamienie i nic poza tym, dlatego tu nie chce rosnąć, na przykład dęby bardzo ładnie rosną. Ja się zastanawiam, czy na przykład lipa by nie rosła ładnie, bo tutaj wiecie, no mam takie piękne dęby, one są wielkie, olbrzymie, no taki powiedzmy 3-4 piętrowiec, nie? I jakbym miał takie lipki tutaj, a mam tutaj prawie hektara, więc przy obrzeżach działki, wiecie, środek używany, ale przy obrzeżach to mogę sobie takie rzeczy właśnie tutaj posadzić. Myślałem, żeby zakupić właśnie jakieś takie lipy szczepione, żeby było szybciej, ale nie wiem w ogóle, czy jest sens, bo widzicie, to, co wam pokazywałem, kurde, ciągle nie pamiętam, jak ta roślina się nazywa. Ta, co jest jasna i ciemna. Kalinolistna. No dobra, nie przypomnę sobie. W każdym razie pokazywałem wam, że gułanem podsypywałem, bo to w ogóle nie rosło, w ogóle nie miało przyrostów, nie miało. I to jakby potwierdzało, że ta gleba tutaj jest taka mizerna, nie? Pęcherzyca kalinolistna. O, teraz mi się przypomniało. Więc dlatego to podsypałem w tym roku gułanem, żeby to po prostu takim tym w granulkach, żeby to cokolwiek urosło. Ale drzewa, wiecie, z drugiej strony drzewa sięgają głębiej korzeniami. Może tu pod spodem coś jest fajnego, że drzewo by rosło, nie? Taka lipka na przykład bym posadził, taką wiecie, nie? Szczepioną, fajny dół by się głęboki wykopało, podsypało fajnej ziemi, to może ona by się, wiecie, fajnie ukorzeniła, poszła w głąb, a tam głębiej to może są fajne rzeczy, takie papły jakieś dla ten. No tu Kiedyś tutaj były ponoć w ogóle działki uprawne, tu kiedyś były pola, co zresztą nawet by to miało potwierdzenie, bo wzdłuż mojej działki jest taki murek jakby usypany z kamieni, a to często właśnie jest tak, jak są działki rolne, nie? To się na tą granicę wysypywało te kamienie, co się zbierało z pola. Więc może by tak było. Jak ktoś właśnie ma pojęcie, się zna, to dajcie znać, czy na przykład lipa, a może jakieś inne miododajne rośliny by tu rosły na takim piachu i kamieniach, bo to mówię wam, trawa nawet po prostu nie chce rosnąć, nie? Nawet tu nie było jeszcze nigdy koszone w tym roku, a na drugiej pasiece, tylko że tam na ratajach są o wiele lepsze ziemie. Jest trochę gliny, więc ta glina jakby u góry w tym humusie trzyma też wodę, bo nie przecieka, ta woda nie ucieka. Tutaj nam się oczko na przykład napełniało, słuchajcie, prawie 2 lata i tam jest tyle wody, nie? Nie ma pełnego. Na ratajach mieliśmy oczko wykopane, stąd wiem, że glina, bo było oczko kopane ładne. I tam się napełniło, słuchajcie, po 2 czy 3 miesiącach. Deszcze po prostu popadały i było pełne, piękne, bo tam jest glina pod spodem. I tam ta woda właśnie nie ucieka, nie przecieka, tylko się fajnie trzyma w tej górnej warstwie humusu i tam jest wilgoć, także tam wszystko fajnie rośnie. A tutaj bida. Może by coś tu posadzić, takiego właśnie jakieś fajne drzewa. No nie wiem. Jadę teraz właśnie odwrotnie, zamiast sadzić, to będę krzoki wycinał, żeby jakiś dojazd do działki sobie zrobić. Jadę właśnie między pasiekami, ale chcę wam jedną rzecz pokazać, słuchajcie, bo przejeżdżam przez Marcinków i tu jest jedna rzecz, która mi się, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo spodobała. Podejrzewam, że to jest, słuchajcie, siane przez kogoś. Zobaczcie, taka rabatka, tu jest sklep i taki trójkącik dosłownie, nie? Tu jest przystanek autobusów, Dom Kultury i OSP, nie? I zobaczcie, taki mały, fajny trójkącik. Tutaj też jest troszkę, ale malutko, nie? Ale tutaj, zobaczcie, maki, nie? To fioletowe to zapomniałem, jak się wyka chyba, gorczyca jakaś żółta się chyba tutaj, myślałem, że to jest facelia, nie? Taka fajna łączka, malutka, niedużo trzeba, słuchajcie, żeby coś takiego fajnego zrobić. Także czasami pytacie, co mogę zrobić dla pszczół, nie? Przynajmniej te osoby, które nie są pszczelarzami, a mnie oglądają, są po prostu laikami w temacie. Co mogę zrobić dla pszczół? Kawałek swojego ogródka możesz zrobić taki piękny i będzie ci cieszył oko
nie? Jeżeli ci ładnie wyjdzie i ładnie urośnie, bo to trzeba bardzo dobrze odchwaścić ziemię, żeby takie ładne łączki rosły, bo na moim kanale YouTube'owym są filmy, kiedy myśmy przez 3 lata z rzędu próbowali wysiać łąkę kwietną. No nie, na takie zaorane, wiecie, poletko to nie, to nie da rady po prostu. To tam chwasty pierwsze rosły bardzo szybko. Najlepiej to by było taką glebogryzarką separacyjną przejechać wszystko ładnie, ale wiecie, taki malutki, nie? Malutka grządeczka nawet niech będzie. Zawsze to dla tych pszczół i dla tych dzikich zapylaczy coś fajnego, nie? I zobaczycie, że będziecie mieli, bo czasami ludzie w komentarzach na przykład piszą: ja to już dawno nie widziałem pszczół, nie widziałem trzmieli, kiedyś tego było pełno. Słuchajcie, no było pełno, bo było pełno właśnie takich kwiatków, pięknych, łączek i tak dalej, nie? Teraz jak zobaczycie, jak się tak jedzie przez miejscowość i ogląda, trawnik, tuja, świerk, tuja, nie? Więc na takim miejscu nie ma zapylaczy, bo co one miałyby tam robić, tak? Zapylacz jak przyleci i szuka sobie gdzieś siedliska, no to szuka takiego miejsca, żeby było papu w okolicy, żeby można było te kolejne pokolenie wykarmić, albo na przykład jak jest przy pszczołach murarkach, dać im żarcie, tak? Jak się wygryzą. Więc są tam, gdzie jest jedzenie. I te osoby, które właśnie pytają, co zrobić dla dzikich zapylaczy, czy dla nawet pszczoły miodnej, takie właśnie łączki, słuchajcie, kawałeczek, nawet nie musi być takie duże jak tutaj, no bo tu jest powiedzmy 10-15 metrów, taki trójkąt, nie? Małą grządeczkę możecie zrobić na początek, gdzieś przy płocie, wiecie, sąsiedzi będą chodzić, będą tam do was zaglądać i patrzeć, kurde, jakie macie piękne, ładne kwiatki, nie? Facelie można właśnie, gorczycę, grykę, takie wiecie, rzeczy po prostu zwykłe, normalne, to prawie na każdej ziemi schodzi, nie ma problemu, bo takie typowe łąki kwietne, które można kupić na przykład nasiona w internecie, to bardzo często są jakby nie nasze gatunki, to nie za bardzo chce rosnąć, nie radzi sobie, ale takie zwykłe rośliny, nie? To fioletowe to jest chyba wyka, mi się wydaje. Albo, kurde, nie pamiętam. Mówię, ja to się na roślinach nie za bardzo znam. Więc maki spod Monte Cassino, czerwone, nie? Tego typu rzeczy. Taką łączkę, słuchajcie, i pszczoły się u was pojawią, i trzmiele będą, i wszystko będzie z powrotem wróci. Dobra, jadę dalej. Już jestem na pasiece, no i powiem wam, że dzisiaj chłodno jest, wiaterek wieje, a tutaj ruch, a tutaj pszczoły normalnie pracują. Nie wiem, na co latają. Jak byłem sadzić, zobaczcie, nie? Tu jest ruch. Jak byłem sadzić tam na końcu działki, tam, na tych mokradłach, to tam była kruszyna. I ona już miała takie malutkie, wiecie, kwiatuszki. Już się otwierała. Gdzie one w ogóle latają? Tam gdzieś latają. No co tam jest? Las tam jest. No nie wiem. No ale jest ruch. Jakby przegonki sprawdzę i nadstawki później, bo teraz muszę wziąć piłę i tutaj się zająć pewnymi właśnie takimi kosmetycznymi sprawami, bo mi takie gałęzie połamane wiszą, co jak kopali ten prąd tutaj, nie? Nam zrobili ten piękną autostradę, nam zrobili tam na działkę do nas. Prąd kopali, to gdzieniegdzie tam po prostu wystają takie habazie na drogę, nie? Ja je muszę po prostu poucinać, żeby kiedyś samochodem nie przyhaczyć, żeby tam szyby nie rozbić czy coś. Na razie wezmę piłę, porobię, a potem zajrzymy sobie do uli i zobaczymy, czy się pszczoły z tych nastawek wyniosły, czy nie. No i co? Koniec szaleństwa, bo mi łańcuch spadł. Powiem wam, że mało cięcia, bo większość to są takie właśnie korzenie, różne takie drzewa, które oni obalili, więc żeby się nie przemęczyć, chociaż i tak jestem cały spocony, to po prostu tnę sobie na mniejsze kawałki. I jeden mi wiecie, nie przeszedł do końca i się wytegował i muszę jechać do domu naprawić, bo nie wziąłem sobie ani klucza, ani śrubokręta, ani nic. Taki wiecie. Drwal ze mnie taki, że ho. Wrzucam spodnie i bluzę i zajrzymy sobie tam do nadstawek, zobaczymy, co tam jest. Potem pojadę naprawić piłę. No i wrócę tu dokończyć, bo powiem wam, że przejazd już coraz lepszy. Jeszcze, kurde, tych kamieni jest strasznie dużo, bo się okazało, że pod spodem tutaj jest po prostu piach i kamienie. I najfajniej to by było te duże kamienie odrzucić na bok i czymś to wyrównać. Jakąś, wiecie, taką choćby taką nie za dobrą ziemią,
wyrównać, ubić ładnie i no, byłaby autostrada, ale to nie moja droga, to droga gminna, więc ja po prostu zrobię tak, że na razie sobie udrożnię, tylko posprzątam to, co oni zostawili. Też dziwnie w ogóle, nie? Że podłączają prąd, tną, drzewa wywalają, wszystko robią, a nic nie sprzątają po sobie, nie? Że to zostawiają i że nikt się na przykład nie czepia o to, że tak robią. Nie wiem, nie znam się na umowach, bo no, drzewa powywalali i leżą po prostu, nie? Ich to nie interesuje. Znaczy oni, wiecie, z drugiej strony jakby rozumiem, bo oni mieli zrobić rów i wkopać kabel i podłączyć. Ich tam nie interesują jakieś drzewa, że były drzewa po drodze, no to nie? Dobra, przebieramy się i zobaczymy, co tam w tych ulach piszczy. Czy te przegonki zadziałały, czy nie. Poruszenie jest całkiem spore. Jak słoneczko wychodzi, zauważyłem. Jak słoneczko wychodzi, to się robi czarno przed ulami, a potem ten wiatr ich uspokaja troszeczkę. Zobaczymy, co to tam, bo są ludzie również ciekawi, jak przegonki będą działać. Pisali w ostatnich filmach, więc sobie sprawdzimy. Bo mówię, raz testowałem, może za krótko. Może źle właśnie zrobiłem, że nie dałem tego korpusu pod spód, jak niektórzy sugerowali. A wiecie, mądrych ludzi trzeba słuchać. Ja się całe życie uczę, ja nie wiem, bo powiem wam szczerze, że czasami mam komentarze takie pod filmami, nie? Jak zrobię coś głupiego na przykład. Ja podejrzewam, że ostatni vlog jeszcze nie wleciał, jak ja to teraz nagrywam, bo jest zakolejkowany na dzisiaj na 19, to tam zobaczycie taką przykrą sytuację, kiedy wypuszczałem matkę z klateczki i nie wiem dlaczego, położyłem klateczkę jakby właśnie tym otwarciem do góry, a nie na dół, żeby matka zeszła między ramki i po prostu poleciała, nie? Wróciła, ale wiecie, ja podejrzewam, że zaraz będą specjaliści po prostu w dziedzinie, będą się wypowiadać, różne hejterskie komentarze i tak dalej, ale ja zauważam na przykład, że bardzo często ktoś tam mi pisze takie komentarze na Facebooku na przykład, bo tam takie chyba dziadki właśnie siedzą, leśne, że co pan doli, nie? Pan to taki specjalista i w ogóle, a takie głupoty. Kurde, słuchajcie, ja nigdzie nie powiedziałem, w żadnym filmie nie powiedziałem nigdy w życiu, że ja jestem jakimś specjalistą, że ja się uważam za specjalistę. Ja jestem działkowcem małym, mam małą pasieczkę, mam pasiekę i pszczoły niedługo, bo ja wam mówiłem, że u mnie w rodzinie nie było żadnych takich pszczelarzy czy tradycji pszczelarskich ogólnie. Ja to sam sobie wymyśliłem, jak już byłem dorosłym człowiekiem. No to wiecie, no, jak ja się zajmuję pszczołami mało, bo tam około 10 lat, a komentują to tutaj osoby, które na przykład mają 40-50 lat pasiekę, no to jakim ja specjalistą jestem? Ja się od nich z chęcią uczę. Także ktoś tam właśnie pisał, że trzeba było pod przegonki dać pusty korpus i jak teraz się nie sprawdzi, że będzie tam pełno pszczół, że nie zeszły, to po prostu trzeba będzie tak spróbować i zrobić. No trzeba się, całe życie się człowiek uczy, słuchajcie, pszczoły uczą pokory. Jak ktoś myśli, że po prostu już wszystkie rozumy pozjadał, wszystko wie i jest najmądrzejszy o pszczołach po prostu i wiecie, nie? Z zamkniętymi oczami wszystko robi, to przychodzi taki rok, taka pogoda, taki układ pożytków, takie warunki, takie pszczoły, czy no po prostu jakieś takie się rzeczy dzieją, że wiecie, nie? Pokazują mu, że wcale tam dużo nie wie o pszczołach. Dobra, no jest teraz fajne słoneczko wyszło, więc pszczoły latają, zajrzymy tam sobie do środka, co to tam słychać nad tymi przegonkami. Polecimy sobie, słuchajcie, od krawędzi. A, tylko tak, bo sobie zasłonię kamerę tutaj. No, powiem wam, że tak, pod foliką. No nie no, parę pszczół tu jest. Czyli wiecie, no nie jest to tak, że otwieramy i mamy pusto. Ale jest to tylko i wyłącznie parę pszczół. Zresztą sami możecie zobaczyć. O, tu jest troszeczkę, nie? Tu jest jedna, tu są 4, tu jest 5, no ale to kurde, przegonka miała zrobić to, żeby tu było pusto, a nie żeby tam było nawet te 10 czy 15, no bo teraz i tak je muszę stąd wymieścić i tak, więc jakby żadna różnica dla mnie, czy było ich tu 5, czy 10, czy 50, bo i tak muszę zrobić robotę i tak. Tu jeszcze wam pokażę pod spodem, tylko jedną ręką, tak żeby kurde, mi korpus nie uciekł.
No jest tych pszczół trochę. Więc generalnie zeszły, ale mogło być lepiej. Zobaczymy sobie drugi, bo wiecie, czasami tak to jest, że może to w jednym po prostu taka sytuacja, a w innych będzie inaczej. W innych bardziej... No i powiem wam, że tutaj jest rewelacja. Tu jest rewelacja. U góry widzę tylko jedną w pierwszym korpusie. A już tu siadają, kurde, trzeba szybko zabierać. Drugi tam jeszcze nawet nie odbudowały, bo myśmy potem drugie nastawiali pod spód, jakby pod ten, nie? Pod ten pierwszy, co był. Także tutaj tu jest pięknie. Tu jest jedna pszczoła w nadstawce, więc tą nadstawkę spokojnie mogę wziąć i ona sobie po prostu wyleci, zanim ja z tym korpusem dojdę do samochodu, nie? Trochę tam potrząsnę, ona poczuje wibracje i sobie pójdzie. Na razie nie będę zabierał tych korpusów do domu, do wirowania, bo muszę z małżonką ustalić, my tu mamy taki podział, że ona się zajmuje wirowaniem. Więc ja muszę się małżonki spytać, czy ona ma siłę, ochotę i chęć, żeby to wirować. Raz, dwa, trzy, 4, 5. No to powiem wam, tu jest 5 pszczół. To jest całkiem nieźle. Pod spodem raz, dwa, no powiedzmy z 4 tam jest. Także jest całkiem nieźle. W tym pierwszym po prostu były takie marudy, że nie za bardzo chciały zejść. No tu jest też troszeczkę. To z 20-30 będzie. Jest ich tutaj zdecydowanie więcej niż w tamtych ulach. Tak jak w tym pierwszym mniej więcej. Czyli może po prostu trzeba to dłużej troszkę zostawić, bo to teraz mamy sobotę, kiedy myśmy przywozili 2 dni, 3 dni. Może do jutra na przykład zostawić, do niedzieli. Będzie jeszcze mniej. Co tam maleństwo? Raz, dwa, 3, 4, no to powiedzmy z 10 ich jest. Czyli generalnie powiem wam, że przegonki działają. Tylko ten pierwszy ul jakiś taki był nie za bardzo. No, tu są 3 pszczoły, słuchajcie. To jest... O kurde, jaki ciężki. No, w tym niższym korpusie jest trochę więcej. Ale w górnym 3 pszczoły były. Także widzicie, powałki działają. Tylko muszą trochę dłużej być niż 1 dzień. Bo ja wtedy dałem na 1 dzień i wtedy mi nie zadziałały. Więc albo muszą być właśnie na dłużej, albo być może właśnie ten korpus zwędzą, że jak pszczoły, tak jak ludzie właśnie pisali nam w komentarzach, że trzeba dać pod przegonkę. Czekajcie, bo ja wcześniej, teraz tak się pomyślałem, że czy ja wcześniej nie mówiłem powałka w filmie. Kurde, bo wiecie jak to jest, o jednym człowiek myśli, drugie mówi. Pod przegonkę, ktoś tam pisał właśnie, żeby dać pusty korpus, wtedy one tam lecą sobie odbudowywać i wiecie, jak tam się buduje, pszczoły dają znać, my tu budujemy, chodźcie tu, nie? I tam wziął górę, nie żryj tego miotku, tylko chodź tu pomóc, nie? Może być też tak. Generalnie jestem, oprócz tego pierwszego ula, bo pierwsze wrażenie było mizerne, mówię, kurde, znowu nie zadziałało, a teraz powiem wam, że nieźle. No tu 5-10 pszczół, 2 pszczoły to nie jest problem, tak? To ja mówię, zanim to doniosę do samochodu, zanim to zdejmę tutaj, to one se odlecą i tyle będzie. Także super fajnie. Co i co? No nie wiem jeszcze co tutaj dalej. Idę zobaczyć jeszcze tą naszą skrzynkę z prądem, bo tam coś tam widzę, że koło niej leży. Nie wiem co, muszę iść zobaczyć, bo to wiecie, trzeba pilnować. Bo tu wandale łażą, różne rzeczy robią. Ciepełko jest, pszczoły latają jak szalone. Musiałbym odkłady przewieźć pomiędzy pasiekami, a przyczepki nie mam. W samochodzie opowiadałem wam ostatnio, nie chcę wozić, nie chcę. Dobra, biorę się za robotę, bo to nie ma co gadać, słuchajcie. Ja wiem, że wy lubicie jak ja gadam, ale też jakby nadmiar nie jest wskazany. No, powiem wam, że kurde, ładnie pracują. Zamiatają tutaj teren.
Także może trzeba ten rzepaczek szybko wywirować i dać nadstawki teraz już normalnie, żeby one zbierały coś tutaj, bo ruch jest. Trochę tutaj chyba się też młodej pszczoły oblatuje, bo widzę, że tak krążą właśnie, wiecie, przegra przodem do ula, nie? Chociaż... Nie, chyba nie, bo właśnie którą bym sobie nie wybrał i się na nią nie patrzył, to ona nie krąży przed ulem, tylko siadają cały czas następne. Nie, wszystkie lądują. Bo przegra to wiecie, nie? Młoda pszczoła wylatuje i takimi zygzakami jakby lata, oddala się od ula, nie? Tak sobie jakby tutaj te GPS-y wszystko zapamiętuje i takie, one tak latają charakterystycznie właśnie takim tym i się oddalają, w tył jakby latają. A te wszystkie, jak sobie którąś wybiorę i na nią patrzę, to ona siada na ul. A zresztą widać, no patrzcie. Czyli słuchajcie, z tych chmurek może idzie burza. Może być tak właśnie, że one wracają po prostu przed burzą do ula i może trzeba też jakby wziąć z nich przykład i pojechać do domu. No, byłem w domu, naprawiłem piłę, wziąłem na razie czego jeszcze taką drugą starą piłę, co mam. Gdyby znowu się tam wydarzyła taka przykra sytuacja, żeby mi łańcuch zdjęło. Jeszcze lecę tutaj, słuchajcie, powiem wam, że chyba idzie jednak jakieś burzydło. Ciemne takie chmury są. I teraz jak już przyjechałem, to na dobrą sprawę przy wylotkach już nie ma w ogóle prawie pszczół. Wszystkie są chyba w środku. Wszystkie są chyba w środku. Kurde, przeciąłem sobie palucha. No, powiem wam, że tutaj droga ładna, ubita, niestety się wyniosła. Jest z 20-30 cm wyżej niż była. No i zobaczcie, ile jest kamieni tutaj. Niestety jest bardzo dużo takich właśnie małych, dużych, średnich, olbrzymich. No i widzicie poziom gruntu, nie? Tam był poziom gruntu, a tu jest teraz o wiele wyżej. No to osiądzie, wiadomo, że to osiądzie. Ale jakiś czas będzie musiało, wiecie, popada, będzie inaczej, nie? No, tu mówię, drzewa porozwalane, koparką je położył, nawet nie wiecie, nie cieli, nie wyrywali, tylko kładli kopareczką, albo tak jak tutaj na przykład mieliśmy taką na rogu działki, nie? No, położona, wyrwana i tyle. A, dobra, to słupek był wbity, bo ja widziałem właśnie coś kolorowego i myślałem, że ktoś mi już tu albo pomalował, albo coś, a to słupek był wbity. Tu mamy na roże działki właśnie, nie? Trochę to spieprzyli, bo tu jest, widzicie, jest górka i schodzi w dół. Ja myślałem, że kurde, że oni to tak bardziej jakby do równego tam podbiorą trochę koparką i postawią, a oni właśnie jeszcze tutaj z drogi zepchali i zrobili taki zjazd, nie? Trochę kiepsko, no ale cóż, nie ma co narzekać. Słuchajcie, ważne, że będzie prąd na działce. Jak już jest prąd na działce, to już wiadomo, że inne rzeczy tam się da zrobić, nie? Dobra, lecę. Muszę tam jeszcze tą drogę udrożnić. Tutaj też trzeba będzie posprzątać te wszystkie takie właśnie połachane drzewa, drewna i żeby to jakoś tak tutaj wyglądało. Tu fura też, takie właśnie, i takie krzaki były, słuchajcie, tu u nas i tu na działce u nas tamtej. Takie właśnie krzaki jak tu, nie? No, trzeba będzie to ogarnąć, żeby to jakoś tutaj ładnie wyglądało, bo wiecie, jak na przykład zbudujemy ten budynek i będziemy robili już kursy pszczelarskie takie, tu się mało wyniosło na dobrą sprawę. Tu się mało wyniosło, zobaczcie, nie? Jest prawie tak samo, nie? Troszeczkę tylko. A tam, kurde, bardzo dużo. Tam bardzo dużo jest właśnie wyniesione. Chyba z 30 cm się podniosło. No trochę wody pójdzie, trochę tego, to się to może uleje, nie? No kurde, kamieni jest sporo. Kamieni jest sporo. Na początku myślałem, żeby zrobić tak, że po prostu kamienie wziąć się, zakasać rękawy, wiecie o co chodzi, nie? I te kamienie po prostu tutaj z drogi powyrzucać i jakby zrobić taki, nie? Krawężnik jakby z tych kamieni obok. I jakby były dwa takie krawężniki z tych kamieni po jednej stronie drogi i po drugiej stronie drogi, to do środka zrobiłoby się trochę niżej i można by nawieść czegoś. Znaczy, no nie mówię, że jakiegoś tam, wiecie, tego tam tłucznia, klinca czy tak dalej, bo bym zbankrutował. Zresztą to nie moja droga, to jest gminna droga, nie? Więc
też bez sensu, żebym jak gminne drogi robił, ale choćby takiej ziemi jakiejś takiej, wiecie, czasami jest taka właśnie z wykopu, taka piaszczysta, taka, że oni tego nie chcą na przykład na budowie i by się tego pozbyli, nie? To właśnie tak, wysypać, ubić ładnie kopareczką, tam łychą, wiecie, przyklepać tego, bo tutaj na przykład też jest takie, tu na zakręcie, bo ta droga jest jakby, jedna idzie tam, prosta linia stąd idzie tam, a tu jest, słuchajcie, skrzyżowanie koło naszej działki, nie? Bo jedna droga idzie tam, a druga droga idzie tam, nie? Ta tutaj, co oni właśnie ten prąd stamtąd ciągnęli od chałupy. No to zobaczcie, tu jest, kurde, strasznie nierówno. Kamienie na kamieniu, a nie ma tej takiej właśnie tego wypełnienia, można powiedzieć, takiej ziemi, takiego piachu czy czegoś, nie? No i po tym się będzie bardzo źle jeździć, bo to wiecie, to zaraz się samochodem po prostu o jakiś pacnie o jakiś kamień, nie? Bo wystają. Więc tutaj na przykład by się przydało jakiegoś, nie wiem, piachu, gliny, no czegokolwiek, nawieść, nie? Łopatą, wiecie, wyklepać, wyrównać, tu ładne skrzyżowanko zrobić, takie figo-fago, nie? Żeby było fajne i będzie ok. Przy okazji, słuchajcie, jak macie kogoś, kto rzeźbi, to dajcie mi znać. Płaskorzeźby, takie w lipie rzeźby, nie interesuje mnie taka, wiecie, stojąca rzeźba, tylko bardziej taka płaskorzeźba. Ja znalazłem gościa na Facebooku, napisałem do niego, ale na razie mi nie odpisuje, czy na Instagramie. Znalazłem go na Facebooku, napisałem na Instagramie, ale mi nie odpisuje. Więc może zajęty jest robotą, może zawalony jest po prostu. Ale jak znacie kogoś, kto rzeźbi, to dajcie mi znać, bo mam pewną sprawę, którą chciałbym tutaj właśnie, no chciałbym tutaj coś tak właśnie wymyśleć. Więc jak kogoś tam znacie, to możecie mi dać znać w komentarzu. Z miodem to się nie dogadaliśmy z panią żoną. Tak widzę, że chyba jej się nie chce. Bo myślałem, że od razu przywiozę, jak tutaj wytnę to, nie? Ale też wiecie, no nie będę przecież zmuszał, nie? Nie chce jej się, to po prostu nie robimy. Zostawimy jeszcze, może dzień. Dobra, biorę się za robotę, biorę te piły, bo tu muszę tutaj posprzątać jeszcze ładnie, żeby już dało się jakoś tak w miarę przejeżdżać. Takie właśnie patyki muszę powyciągać, takie o tutaj leżące różne, takie posprzątać, nie? Korzenie jak takie w górę wystają, to je też muszę uciąć, bo już raz tak miałem, że mi się w oponę wbiło i któryś vlog tam z tych niedawnych vlogów, 80 chyba pierwszy, no to była, pierwsze co to była wizyta u wulkanizatora. Takie co leżą, korzenie, to tam sobie mogą leżeć, nie? Ja to wiecie, jak kołem najadę, to się przyklepie, potem wstanie, to pół biedy, ale nie może na sztorc stać, bo wtedy był problem z oponką. No, to ja się zabieram za robotkę. Dzień dobry. Aha, dzień dobry. Kolejny dzień w Wąchocku, kolejny dzień ciężkiej pracy. Znowu biorę te betony i już prawie, jeszcze mi tutaj tylko kilka zostało, wywożę. Jadę na drugą pasiekę i dzisiaj będzie, słuchajcie, miodobranko. Zabieram te nadstawki, w miarę fajna pogoda jest ciemna chmura, ale ja myślę, że trzeba to w końcu zrobić, bo to wiecie, rzepak, to z tym rzepakiem różnie bywa, nie? Pszczół w tych nadstawkach nad przegonkami jest bardzo mało albo niewiele, więc spokojnie dzisiaj to mogę im ukraść. No i co? Jedziemy. No i tak, betony zładowane. Powiem wam, że ciemna chmura idzie, bardzo brzydka, ale co wam chciałem pokazać. Tutaj, na tej pasiece, wysiewaliśmy takie mieszanki nasion, bo tu było koparką równane i była goła ziemia, nie? Ja mówię, a to takie tam mieszanki nasion wysiejemy, może się coś przyjmie, fajne kwiatki będą. No to zobaczcie, co jest, a czego nie ma. Miało być, wiecie, kwietna łąka, piękna, po prostu taka z kwiatkami, co tam na zdjęciach pokazują czasami. To tak, mamy takie fioletowe, kilka sztuk. Trochę jest koniczyny. Takie ni to rumianki, ni to coś. Gdzie się trafiają, mało, bo mało. Tego fioletowego jest najwięcej, nawet nie wiem, co to jest. Wstyd się przyznać. Tu takie malutkie, ale przecież te malutkie kwiatuszki to chyba tutaj były. Koniczyna. Taki żółty. Tam znowu ten fioletowy. Koniczyna. I tu jest dość dziwnie, słuchajcie, bo zobaczcie, cała ta działka jest taka, że tu prawie w ogóle nie ma trawy, nie? Zobaczcie, tu, tam, dookoła, tutaj prawie w ogóle trawa nie rośnie. A tutaj na tym, kurde, bujna roślinność urosła. Taki placek jest, nie? Nie wiem dlaczego. Tutaj takie żółciutkie jeszcze. I to wszystko. No i koniczynki trochę białej. Była tutaj jeszcze czerwona koniczyna, inkarnatka była. Nic nie poszło. No ale za to trochę przyrostów chyba będą miały w tym roku
Tutaj te nasze podsypane główienkiem. No zobaczymy. W domyśle to miał być, wiecie, taki wielki żywopłot potąd. A tu się chyba nie zapowiada. Ale co ciekawe, taki mały, a chyba będzie miał kwiatki, bo tu mi się wydaje, że to są pączki kwiatkowe, nie? Dziwna sprawa. No, ale dobra. Betony zrobione, wyrzucone. Jeszcze mi chyba 5 czy 6 zostało. I będzie sprawa załatwiona, posprzątane pod sklepem i trzeba będzie przyjechać tutaj ze sznurkami i to wiecie, w takich prostych liniach. I przy okazji się zastanawiam właśnie tutaj nad tą pasieką. A podejdę wam jeszcze pokażę. Trochę odwlekę pracę, bo mnie plecy bolą, jak sobie pomyślę o targaniu tych korpusów, kurde to. Ale to jest to, o czym wam właśnie mówiłem w ostatnim odcinku, albo w tym odcinku we wcześniejszym dniu, bo już po prostu nie pamiętam, że tutaj one są dość szeroko ustawione. Patrzcie na to. Tutaj akurat nie mam tego miarki, żeby wam powiedzieć dokładnie, bo to było na taki patyk. Był taki patyk po prostu, co ja wbijałem na sznurek, nie? Jeden z tych patyków po prostu położyłem i tutaj ten. I one są dość szeroko. No ul ma 50 cm, czyli będzie chyba 70 tutaj między nimi. I to jest tak, że jak tu robię przegląd, to muszę zrobić taki krok jakby w bok, żeby odłożyć daszek tutaj. I myślałem właśnie, czy przypadkiem nie wykorzystać tego, że tutaj jeszcze nie ma żadnych odkładów ani nic, bo dopiero będę przywoził i je zestawić troszeczkę bliżej. Ale kurde, nie wiem, bo to było wszystko, wiecie, poziomowane trochę tam, było wybierana ziemia, tak pojedyncze roboty, było z tym co niemiara. Może na razie to ustawię tutaj ten 4. rząd, tu gdzieś wychodzi chyba 5. rząd by wychodził, tam gdzie to wiadro stoi. A może kiedyś indziej się to tak wypoziomuje i zrobi mniejsze. No nie wiem, bo też nie ma co wszystko naraz robić, wiecie, może się lepiej skupić na jednym na razie, a tu niech se będzie. Zawsze ten krok mogę zrobić w bok. Oj, kurde, chmurki takie niefajne. Nie wiadomo, czy z tego nie będzie jakiegoś deszczu. Wczoraj w sumie nie popadało. To jest najgorsze właśnie, że liczyłem na deszcz, byliśmy po matki w Iłży, no to powiem wam, że, czekajcie, bo tutaj już odpiąłem, a jeszcze gadam. Byliśmy po matki w Iłży, no to po drodze, tam w Pakosławiu, w Jasieńcu Iłżeckim, bośmy tam tą stroną jechali, to tam padało. Wracamy do nas, a tam wiecie, troszkę asfalt mokry, nie, i nie za bardzo. Kurde, no żałuję po prostu, bo nas ta woda omija, a moim roślinkom by się woda przydała jednak, żeby ładnie rosły dla pszczół. No i tak nie dość, że późno wysiane, nie dość, że króliki nam tam czy sarny podżerają po prostu, to jeszcze tej wody nie ma i ja nie wiem, czy coś z tego będzie. Współczuję rolnikom, naprawdę, kurde. Narobi się człowiek, wyda na to paliwo, na tą orkę, na to sianie, na te nawozy, na to wszystko, a tu nie chce rosnąć, bo wody nie ma i... szkoda gadać. Dobra, jadę. Przyjechałem na drugą pasiekę, tu gdzie mam tą przyczepę zestawioną, żeby zabrać te nadstawki, ale słuchajcie, tu jest w ogóle ruch, tu jest jakiś pożytek. Śmigają tam na las, tak jak było wczoraj. Wczoraj też, tylko tam ich było tak mało, nie? A dzisiaj to po prostu pełno. Z ula wyskakują i od razu tam gdzieś lecą. Musiałbym się przejść na spacer, co tam jest. No bo tu jest las. No i chyba tak za kilometr potem jest tam, gdzie ja mieszkam, nie? Tam te ulice tam. Ale może coś na tym lesie jest. Mi się wydaje, że na tą latają. No nic, no wiaterek jest, wieje, będą takie poddenerwowane, troszkę już zaczyna kropić, chociaż tu akurat nie, bo jest takie w miarę, nie? Już przegoniło tam tą ciemną chmurę, ale mam nadzieję taką, że jednak te przegonki zadziałały, w tych nadstawkach nie będzie pszczół i ja je spokojnie zabiorę i stąd ucieknę po prostu. Będę jak taki miś, ukradnie i ucieknie. Więc trzeba się tutaj zabrać do roboty i to wszystko rozładować. Jedną rzecz wam chcę pokazać, bo tu niektóre ule miały 2 korpusy nadstawkowe, ale drugi to był taki zawieziony późno, wstawiony z samą węzą do odbudowania po prostu, nie? Żeby jeszcze coś z tego rzepaczku tam, wiecie, nie? Pociągnęły, odbudowały. No i zobaczcie, całkiem ładnie odbudowane rameczki. Nie ma tutaj nakropu żadnego, ale no, ramka jest sporo odbudowana, nie? Także to zestawię. To im zaraz nastawię tutaj na ten, ale chcę wam coś pokazać. Nie wiem, czy to akurat w tym ulu też będzie, ale w poprzednich ulach bardzo dużo pszczół było pod spodem
tu uwiązanych właśnie na powałce. Zobaczmy sobie, jak tutaj to będzie wyglądało. Tak samo, zobaczcie, ile tu jest pszczoły, nie? Ktoś dobrze mówił, że mają za ciasno i trzeba było dać tu jeszcze jeden korpus, nie? Dwa gniazda zostawić, dać nadstawkę pustą z węzą i potem dwie te z miodem i przegonkę między to, nie? Bo tak mi się wydaje, mi się wydawało, słuchajcie, że na dobrą sprawę dwa gniazda takie, wiecie, nie? Wielkopolskie gniazdowe 26 cm to jest wystarczająco, a tu się okazało, że chyba jest im po prostu rzeczywiście ciasno. Albo jest jeszcze taka jedna opcja, że po prostu im jest smutno, że ten miodek jest u góry i one nie potrafią, wiecie, nie? I wszystkie na tej powałce próbują, kombinują, jakby tam się do tej góry, do tego miodku dostać. Ja to zrobię tak, z racji tego, że tu się ten korpus, nie? Zobaczcie, z racji tego, że tu się ten korpus troszkę tylko odbudował na pożytku, a jest pusty, to ja go po prostu zestawię na gniazdo. Bo mówię, jakieś pożytki są, coś jest, pszczoły latają dość intensywnie tam na las, więc no cóż, nadstawka prawie odbudowana, nie? To akurat nie, będą po prostu znosiły do niej żarełko. Inne ule, tam gdzie zabieram dwie nadstawki, bo w obydwu jest miód, to po prostu poczekają do wieczora i prawdopodobnie po miodobraniu część nadstawek tu przywiozę i przynajmniej po jednej nadstawce każda rodzina dostanie, tak żeby po prostu miały co robić, żeby miały miejsce. Chociaż wiecie co, to chyba też zależy od siły rodziny, ile jest pszczół. Albo ewentualnie, czy się może wyroiły wcześniej na pożytku. Bo tutaj zabrałem jeden korpus pełen miodu, bardzo ładnie zesklepionego. Tu zabrałem drugi pusty, jest nawet też odbudowana, nie? Też może trochę mniej niż tamten, ale jest tutaj fajnie pociągnięty, odbudowana węza. Ale słuchajcie, pod przegonką parę pszczółek. Nic tam się ciekawego nie wydarza w tym ulu. Czyli albo ta rodzina jest po prostu zbyt słaba, albo ma tyle miejsca w gnieździe, no albo się, co tu dużo mówić, no istnieje takie prawdopodobieństwo, że po prostu na pożytku się wyroiło, tak, bo na rzepaczku, no wiecie, przecież nie jeździmy tam co chwila, nie robimy przeglądów, tylko stawiamy i tam raz na jakiś czas tylko jedziemy, więc mogło się po prostu wyroić, dlatego rodzina może być słabsza i dlatego może nie być aż tak dużo pszczoły w tym ulu. No i co, robota zrobiona, korpusy zebrane. Generalnie jest tak, z każdego ula jedna nadstawka poszła, no prawie z każdego. Jedna nadstawka, były takie chyba 3 rodziny, że miały 2 nadstawki. Jedna była taka, że miała obydwie nadstawki pełne full, bo w tej reszcie rodzin ten drugi korpus był później nastawiony. Już tak wiecie, rzepak się już chylił ku końcowi, ale pomyślałem, że właśnie do odbudowy. To zrobiłem tak, jak zresztą widzicie, że większość uli ma jedną nadstawkę wsadzoną pod przegonkę teraz, nie? To są takie właśnie zaczęte, odbudowane, takie trochę tam było pokarmu, że nie opłacało się tego wozić do odwirowania, więc teraz będą sobie coś zbierały z lasu i zobaczymy. Także misiu ukradł, misiu musi jechać pani swojej misiowej zawieźć i ona to wszystko odwiruje. No, powiedziałbym, że baba z wozu koniom lżej. Tutaj korpusy z wozu babie ciężko będzie, bo będzie musiała wirować. Mamy taki układ sił właśnie, że ja tutaj tą taką pracę na pasiece robię, a pani żona wirowanko robi. Ja tam jej nie wchodzę w drogę. Ani nie. Dobra, jadę jej zawieźć, na pewno się ucieszy, że ma do wirowania świeży miodek. Jestem znowu na pasiece i jednak się plany zmieniły. Miałem robić dzisiaj odkłady, bo wczoraj kupiłem matki. Natomiast ta pogoda jest taka nie za bardzo, kurde. Gdzieniegdzie już były, słuchajcie, nawałnice, takie wiecie, urwania chmury i tak dalej. Więc chciałbym, no, nie chciałbym się narażać tutaj, że to mnie złapie. Więc razem z żoną wymyśliliśmy, że zasiedlimy sobie tymi matkami Mini Plusy. Wziąłem sobie tutaj odkładówkę, ten lej taki, co Wam niejednokrotnie pokazywałem właśnie do zsypywania pszczół. To jest rewelacyjna rzecz, ja Wam radzę taki lej sobie kupić. Odkładówka też jest super fajna, bo ma akurat takie wentylacyjne sito pajączki, w które ten lej po prostu pasuje. Przejrzę ule, strzepnę pszczoły, na podwórko sobie zasiedlę, one i tak Mini Plusy najpierw idą do piwniczki na jakiś czas, więc nawet jakby lało, to wiecie, na podwórku już później chochlą sobie do Mini Plusów, zdozuję, nie będzie problemu.
Gdyby podczas robienia tych przeglądów, żeby strzepnąć pszczołę, okazało się, że gdzieś jest jakiś fajny czerw, taka ramka, wiecie, patelnia zasklepiona fajnie od góry do dołu, to wziąłem sobie też 2 ule i zrobię jakieś odkłady, bo to, wiecie, nie? Ale to różnie bywa właśnie. Może być tak, że mi się nie trafi, gdzieś będzie, czasami tak jest, że grzebiemy jeden ul, drugi, trzeci, wszędzie, jakieś jajeczka na każdej ramce, czerw na wygryzieniu, gdzieniegdzie się wygryzło, powiedzmy 2-3 dni temu, już matka jajeczko zrobiła, to potem jest problem, bo tych mateczników nawalone i ten. Generalnie to z tą odkładówką jest, słuchajcie, taka sytuacja, bardzo fajna, przemyślana konstrukcja, mi się bardzo podoba. Muszę tutaj, jeżeli o tą odkładówkę akurat chodzi, to muszę producenta pochwalić. Bardzo dobrze, fajnie wymyślone. Raz, że ten pasek, słuchajcie, do przenoszenia na ramieniu, jak mamy gdzieś tam drabinę, gdzieś na jakiś dach musimy wejść. Ja na przykład wchodziłem na taki drewniany dach starej chałupy, to ten pas i 2 ręce wolne, rewelacja. Natomiast jaki jest minus? Te blaszki tutaj, takie druciki, które służą jako zamykanie. Słuchajcie, to w ogóle od samego początku było nie za dobre. Potem się pogubiło, potem się tu powyrywało, ja tu wkręcałem różne tam śrubki, nie śrubki, kombinowałem. No to nie jest, słuchajcie, to co powinno być. Więc tu producent tych odkładówek powinien sytuację jeszcze przemyśleć. Dlatego ja sobie zawsze biorę pas, spinam to pasem, żeby mi się to gdzieś tam nie rozlazło w samochodzie. Natomiast co mi się bardzo, słuchajcie, właśnie podoba w tej odkładówce, 3 sitopajączki z tyłu, 3 sitopajączki z przodu i 4 na dnie. Nie? Wentylacja super dobra. Ale o co chodzi? Mi się najbardziej podoba to. Dłutkiem sobie mogę podważyć jednego z sitopająków na przodzie tutaj, słuchajcie. I w tego sitopająka pięknie pasuje mi lejek. Proszę. Ja sobie strzepuję pszczoły ile potrzebuję. Zamykam na pakę, na rękę i mogę jechać do domu. Nie? Potem sobie chochlą normalnie uliki jestem w stanie zasiedlić. Także bardzo dobre rozwiązanie. Bardzo dobre rozwiązanie. No i co? Dopiero co im zabrałem papu, a teraz będę je musiał rozebrać, żeby trochę pszczoły pobrać. Problem jest tego typu, że takie rzeczy lepiej by się robiło w 2 osoby. Albo nie, nawet nie, słuchajcie, nawet nie. Bo tak sobie pomyślałem właśnie, że w 2 osoby, że wiecie, ja ramkę, drugiej osobie, ona sru i mi podaje i ja to wkładam. Ale tylko czy to na szerokość mi tam stanie? No nie wiem, przymierzymy, zobaczymy. Jakby to tutaj dać, czy mi się to utrzyma pomiędzy tymi? Może to być problematyczne, bo się nie zapiera, bo to stoi na tylnej ścianie. Ale na tyle, żeby strzepnąć, to chyba jest ok. Tylko jeszcze podejdę sobie do kamery i zobaczę, czy tutaj będzie widać coś. Tak, będzie widać. Super fajne. No to zabieramy się za robotę. Zabieramy się za robotę. Zobaczymy, bo jeszcze jest taka sytuacja, że no pszczoły były na dość dużym pożytku towarowym, na rzepaku. Może się zdarzyć tak, że w drugim dużym korpusie będzie miód. Będą ramki z miodem, tak? Więc będzie trzeba je zabrać, odebrać, ukraść. No i dobra, to lecimy sobie po kolei. No już widzę, że chyba będzie żarcia tutaj pełno. Więc nie tylko miodobranie z nadstawek, ale kurde. Pełne ramki miodu. Będę musiał chyba pojechać po prostu po korpusy, bo nawet nie mam gdzie tych ramek wsadzać.
No to jest ramka z czerwiem na wygryzieniu akurat. A z drugiej strony żarełko. To by poszło do odkładu ładnie. Kurde, widzicie, no jednak by się przydało odkłady zrobić, bo jest fajnie. Tutaj też czerw na wygryzieniu, u góry żarcie, by była bardzo ładna ramka do odkładu. I tutaj nie widzę w ogóle żadnych jajeczek. Sacre bleu. Oj, tutaj też ładna rameczka. Czyli jednak chyba będą robione odkłady. Bo materiał na odkłady jest nawet bardziej na odkłady niż na zasilanie Mini Plusów. Piękne ramki. Czerw na dole, żarcie nad, więc jakby jak zrobimy na tym odkład, o, tu łebki wystają, to czerw się wygryza właśnie. No, tu już są larwy, to z tego już odkładu by się nie zrobiło. Ale mam tam z tyłu w rzędzie, tam stoją takie słabsze odkłady, to taka ramka też bez problemu je może zasilić. Bo są takie odkładziki, co to właśnie nie za bardzo tam do siły doszły na tym rzepaczku. No tak, no generalnie bardzo ładnie. A, jeszcze mi wpadło do środka, kurde. Także chyba mała zmiana planów będzie i jednak będą odkłady. Przynajmniej z tego ula bez problemu ładny odkład da się zrobić. Jest taki czerw właśnie. Jest taki czerw właśnie na tamtych ramkach, bo tutaj są larwy. Tu są larwy. To mówię, z tego to nie za bardzo. Bo jeszcze na takich nawet dużych larwach czasami próbują pociągnąć. Ale tamte pierwsze ramki były spoko. Dobra, czyli zmiana planów. Zmiana planów, muszę sobie tutaj korpusik przynieść i będziemy kombinować. No dobra, słuchajcie, nie będę was męczył, bo też czasami jest tak, że ja się zamyślam jakby co robię, potem nie gadam, a bez sensu jest, żebyście po prostu oglądali jak z daleka coś robię i nic nie gadam, więc podsumowanie jakieś będzie później. A na razie sobie spokojnie porobię. Przy okazji pokażę wam, jak teraz wygląda wyjazd. Jak tam widzicie, to kamieni po prostu kupa, ale przynajmniej te wszystkie tam co leżą jeszcze, nie? Muszę posprzątać. Trochę taki wyjazd jest, kurde, wiecie, nie? Land Rover nie jest autem terenowym. Trzeba brać pod uwagę. Tu to wszystko posprzątałem, rzuciłem na kupę. Też powiem wam, że trochę dziwnie, że człowiek musi po ludziach, co tam prąd robią, sprzątać, kurde, nie swoje, nie? Ale no, wiecie, pozostawiali. O, tutaj taką furę też zrobiłem, żeby to jakoś wyglądało po prostu, bo wiecie jak to jest. Wiecie jak to jest. Sąsiedzi tak będą do mnie pretensje mieli, a nie tam do ludzi, co prąd mi podłączali, nie? Przecież to do pana prąd podłączali, trzeba było pilnować, trzeba było tu stać, patrzeć, jak kopią, jak tam drzewko rozwalają i w ogóle, nie? No. Ale to ładnie posprzątałem, teraz ładnie wygląda, czysto w miarę. No jest tych kamieni, tutaj też taki przejazd mamy, taki kamienisty, kurde. Ja się zawsze boję, żebym tam spodem nie przydzwonił. Miałem sobie kiedyś kupić taką osłonę, ale 700, kurde, za osłonę pod ten, nie? Pod spód do Land Rovera. Kawał blachy, 700. Także jadę do domu, bo muszę więcej korpusów wziąć. Bo jednak tam z niektórych uli jest co wziąć do odkładów i to są takie ramki właśnie stare, że będzie ok. W drugim ulu jest sporo czerwiu na wygryzieniu, nie ma jajeczek, ale mateczników było nawalone, tam to rójki tam chyba poszły chyba z 5. Mateczników nawalone, takie wygryzione w ogóle, słuchajcie, i
tylko muszę uważać, żeby tej matki nie przenieść młodej, nie? Bo ona jeszcze nie jest unasieniona, jeszcze nie składa jajeczek, więc cały czerw, co tam jest w ulu, jest po starej matce, więc jest zasklepiony. Rewelacyjne, żeby robić odkłady. Także jadę po więcej tych odkładówek, czy tam uli, zobaczymy co i jak. Już myślałem, bo nie za bardzo mam tutaj miejsce i stojaki, a nie chce mi się tego wozić między pasiekami. Już myślałem, żeby przyczepę jakby rozsunąć, rozłożyć, to bym miał 6 jeszcze miejsc na tym środkowym rzędzie. Coś tam będę kombinował. Na razie jadę, może jakiś obiad zjem, bo 15 już jest, to może tam coś, chociaż żona zajęta, to pewnie nic nie gotowała. No nic, coś tam poorganizujemy. No, robota na dziś zrobiona. Porobiłem odkłady. Nie miałem koła, to podstawiłem paletę. Mam nadzieję, że to nie pierdyknie. Tam odkłady jeszcze w rzędzie porobione. Przejrzałem też 2 następne rzędy, bo tam były odkłady wcześniej zrobione i tam były matki gdzieniegdzie już wyłamane, gdzieniegdzie jeszcze nie wyłamane. No i miałem w ulach tych na przyczepie sporo mateczników rojowych, pozrywane wszystkie. Niektóre to były pozostałości, czyli jakby na rzepaku się wyroiły, bo były takie, wiecie, już bez klapki jakby, nie? I miałem taką sytuację, że mi się matki z 2 mateczników wygryzły w rękach, więc jedną poddałem tam do odkładu, gdzie nie było matki. Miałem starą klateczkę taką bez ciasta cukrowego, to matkę tutaj szybciutko wsadziłem, zatkałem papierem, jakąś tam chusteczką i jadę do domu. Mam tutaj też natrzepane pszczół przez lejek, zresztą słychać jak się denerwują i są do zasiedlenia mini plusy. 2 matki jeszcze muszę tutaj przywieźć. Zostawiłem sobie klateczki na daszku, żeby wiedzieć do których uli, bo niestety okazało się, że były już matki z klateczki wyłamane. Myślałem, że już nie ma mateczników, a jak zwykle gdzieś po prostu ukryły i dopiero dzisiaj je dojrzałem i to już takie solidne, nie? Więc matki po prostu wypuściły z klatki, ale je zabiły prawdopodobnie, nie? W 2 nie ma. Mateczniki zerwane, jutro przyjadę, te 2 matki poddam. Mógłbym te wpuścić, nie? Ale wolę tutaj hodowlane, a te takie dzikuski to ja sobie wpuszczę do mini plusów, tam sobie wiecie, trochę mi węzy pobudują, trochę mi tam, trochę popracują po prostu, nie? Dobra, jadę do domu, bo dzisiaj jestem padnięty naprawdę cały dzień na pasiece, żona cały dzień przy miodarce, także sezon się zaczął.